Metromierz I-102 posiada kilka metod kalibracji, ale przećwiczmy najbardziej wygodną, uniwersalną i szybką metodę. Udajcie się na odcinek kalibracyjny, który przygotował dla Was organizator rajdu. Oczywiście sprawdźcie, jaką on według organizatora ma odległość. A gdy będziecie na początku tego odcinka, naciśnijcie kalibracja, dystans według dystansu. Po wejściu metromierz pyta, który współczynnik kalibracyjny chcemy kalibrować. Można to zmieniać strzałkami. Ja będę kalibrował współczynnik, który tutaj wynosi 10 000 impulsów na kilometr. Naciskam OK i jestem na starcie odcinka kalibracyjnego. Na górze mam drogę, na dole wartość współczynnika kalibracyjnego. Rozpoczynam jazdę. Żeby przyspieszyć film, przyjmijmy, że odcinek kalibracyjny, który podał organizator, jest bardzo krótki i wynosi 800 metrów. Jadę do końca odcinka kalibracyjnego i na jego końcu zatrzymuję samochód w takiej samej pozycji względem słupka, jak rozpoczynałem pomiar na starcie. Zwalniam, żeby nie przejechać słupka. No i jest. Organizator twierdzi, że odcinek, który wyznaczył, ma 800 metrów. Moja kalibracja, na przykład z poprzedniego rajdu, z poprzednich opon, jakaś wpisana w metromierz, powoduje, że metromierz naliczył 781 metrów. Za pomocą strzałek zmniejszam wartość współczynnika lub zwiększam, w zależności w którą stronę będziecie mieli błąd, do czasu, aż metromierz pokaże 800 metrów. Przy dużych wartościach kalibracji, tak jak tutaj, trwa to chwilę. Żeby przyspieszyć, można wstępnie obliczyć, jaki współczynnik kalibracyjny będzie, a dopiero wtedy pojechać na odcinek kontrolny. Mam 800, tak jak sobie życzył tego organizator. Mój współczynnik kalibracyjny wynosi 9772 impulsy na kilometr. Naciskam OK. Współczynnik jest zapisany, a metromierz jest skalibrowany. Widać to tutaj, gdzie jest lista współczynników i aktualny współczynnik wybrany jest 9772. I to tyle.